Dzień dobry moi kochani, witam Was na moim kanale Życie bez scenariusza. Dzisiaj omówimy temat fakty i mity o Australii, zachodniej Australii i miejsca, w którym mieszkam, Perth. A inni mówią nuda, drożyzna i samotność. No to kto ma rację? No to kto kłamie? Zapraszam do oglądania. Jeden z mitów jest taki, że każdy Australijczyk jest bogaty. Bogaty. Kwestia sporna. No na pewno jest bogaty. Pewnie, jak już opłaci rachunki, zrobi zakupy, pospłaca kredyty, no to nie wiem, na ile zostanie. Bo tak naprawdę wszyscy tak tutaj funkcjonują. W większości. Więc zawsze mnie to bawi, jak w Polsce mówią, tam to dopiero luksus. A tu rzeczywistość jest taka, że po piątkowym wyjściu do pubu, no może nie za wiele zostać w portfelu. Ale przynajmniej siedzisz na plaży za darmo i można udawać milionera. Bo widok jest warty każdych pieniędzy. Zachody słońca są przepiękne. Tam tak. Wynajem, jedzenie, paliwo, to już niejednokrotnie mówiłam. No jest drogo, ale nie wszędzie. Jeszcze można kupić gdzieś coś taniej. Pamiętam, jak niejednokrotnie teraz nawet, jak idę w Woolworthsie czy w Colesie, są bardzo duże wyprzedaże. Bardzo dużo osób z tego korzysta, ja również. Są przeceny nawet 50%, więc drogich na przykład produktów, powiedzmy na przykład czekolady, która normalnie kosztuje $7-8, płacimy, kupujemy ją po przecenie na 4. I to nie jest, że się kończy okres ważności. Nie. Ona po prostu jest przeceniona, bo no jest. No więc wtedy się kupuje. Kupuje się naprawdę w Australii na promocjach. I to nie są promocje takie, że na przykład produkt kończy mu się ważność. Nie, on jest dalej rok czasu jeszcze ważny. Expire pisze 2026, czy tam kilka jeszcze miesięcy. To nie jest 1-2 dni, tak jak z nabiałem, gdzie trzeba uważać, czy z produktami z wędlinami. Słuchajcie, da się zaoszczędzić na pewno w każdym państwie i przeceny są również w każdym państwie, więc tutaj w Australii również, tu w zachodniej Australii, te przeceny są regularnie robione, raz na jedne produkty, raz na inne, więc kupujemy wtedy, kiedy są na przecenie. Ale warzywa i owoce na przykład kupuję w azjatyckim sklepie. Są dużo tańsze, świeższe, nie ujmuję, w smaku są dobre, więc dlaczego miałabym przepłacać na przykład w Colesie? Ostatnio kupowałam kapustę białą. Na farmie u rolnika zapłaciłam $3,50. $3,50 za główkę. W Colesie albo w Woolworthsie 7,90. Więc sami widzicie, jakie są różnice, co chodzi o ceny, jeżeli na przykład tylko zaopatrujecie się w produkty w marketach, w sklepach wielobranżowych. Wiem, że dziś wiem, że da się żyć rozsądnie, ale z jednym wyjątkiem. Trzeba poznać miejsca i nie gonić za polską kiełbasą, która kosztuje horrendalne pieniądze tutaj. Więc z mojego punktu widzenia my z mężem sobie 2 razy, czasami 3 razy do roku wędzimy sami, bo kiełbasa tutaj, produkty polsko-podobne kosztują tutaj majątek, naprawdę. 30, 40, $50 za kilogram, więc jest to dużo. Jeżeli ktoś ma wielodzietną rodzinę, no lepiej sobie zrobić samemu, wychodzi to dużo, dużo taniej, tylko trzeba poświęcić temu czas. Następny mit. Pogoda. O, kochani, to jest najlepszy. To jest coś, co lubię. Mit o pogodzie w Australii. W Australii zawsze świeci słońce. Oczywiście, kochani, są takie rejony, ale też tam są różne
anomalia pogodowa, można tak powiedzieć. Ja mówię tutaj o zachodniej Australii, o Percie. No w Perth, no Australia wieczne lato. Australia wieczne lato, no więc w Perth latem jest jak w piekarniku, to prawda. Jest suche powietrze, jest dobre, nie ma właśnie, że stoimy, wychodzimy na zewnątrz i wszystko zaczynamy się kleić. Nie, nie ma czegoś takiego. Zdarzają się takie dni, że jest wysoki humid, czyli wysoka wilgotność, no i właśnie wtedy mamy takie to uczucie, że jesteśmy cali wilgotni i tego na przykład ja osobiście nie lubię. Humid jest paskudny, źle się chodzi, źle się oddycha, no ale to nie o tym mowa. W Perth latem jest jak w piekarniku, a zimą jak w lodówce, serio. Naprawdę jak w lodówce. Ktoś mi zaraz powie: 18 stopni to jest idealna temperatura. Owszem, ale nie w Australii. 18 stopni w Australii jest odczuwalne, tak jakby było, nie wiem, dla mnie 5 stopni. A jak jest 1 stopień albo 0 stopni, zbliżone trochę do Polski. Ale do czego zmierzam? Wiecie, jak ktoś mówi Australia, tam zawsze jest ciepło, to ja mam ochotę zaprosić Was do mnie w lipcu. Naprawdę, lipiec, sierpień, zapraszam do Australii. Jest naprawdę zimno, wilgotno, nieprzyjemnie, mokro. Teraz te lata się zresztą pozmieniały, pogoda również się zmieniła. Zrobiło się, kiedyś było tak, że była mała chmurka, spadł deszcz, za 5 minut było słoneczko. Teraz jak się zaciągnie, to jak w Europie. Cały tydzień leje. No, wszystko się zmienia, również tu w Australii. Ale wiecie, zima tu jest paskudna, naprawdę jest paskudna, ale co chcę Wam powiedzieć? Tutaj domy w Australii, już to kiedyś mówiłam, tutaj domy nie mają izolacji. Domy tu mają izolację jak w Polsce, altanka na działce, czyli żadnej. Więc no jest tylko ta różnica, że za oknem właśnie widzimy palmy. I to jest ta różnica, ale zimy są paskudne. Dlatego mówię, jeżeli ktoś mi nie wierzy, a chce przyjechać do Australii, to zapraszam. Lipiec, sierpień. Zobaczycie sami. W życiu nam nie było. Nie jeden z nas, z Polaków, mówił, że w życiu nam nie było tak zimno jak tu w Australii. To jest prawda. To jest prawda. Ja osobiście też. Chociaż mówię, na dzień dzisiejszy jest to dużo łatwiej, bo mamy klimatyzację, technologia też poszła do góry, więc nie ma tragedii, ale osoby, które wynajmują na przykład i nie mają na stanie klimatyzacji, tylko na ogrzewanie, czy na ciepło, czy na zimno, więc dla tych osób no, może to być bardzo ciężki okres. 2 miesiące w takich temperaturach i z taką wilgocią, no to skarpety, kurtki zimowe, czapka, rękawiczki na pewno im się przydadzą. Ja powiem Wam jeszcze jedną historię, co chodzi o te temperatury, o tą pogodę. Latem samochody nagrzewają się tak, że nie da się dotknąć kierownicy. Są tak gorące, więc mamy takie specjalne zasłony na samochody, na kierownicę, żeby te promienie słoneczne trochę odbijały. Dla mnie takim największym szokiem był grudzień tutaj w Australii, bo powiem Wam tak, u nas święta w Polsce to wiadomo, a na początku to już w ogóle dla mnie to był szok kulturowy. No jak to? Wszyscy w krótkich spodenkach, temperatura, żar leje się z nieba, a my tutaj stawiamy choinkę. No dobrze, no to choinka będzie stała i w tym momencie pierwsza moja wigilia, pierwsze moje święta z moją rodziną na emigracji. No więc tradycyjnie, standardowo powiesiłam na choince cukiereczki czekoladowe, wszystko, słuchajcie. I pojechałam do pracy. A zrobiliśmy to, choinkę ubraliśmy wieczorem, jeszcze potem pracowałam, bo to było chyba 2 dni przed Wigilią. No więc jeszcze pracowałam.
Ja przyjeżdżam z pracy, ja patrzę, a te wszystkie cukierki na tej choince już zrobiły się takim maldem, wszystko mi się roztopiło, dlatego że klimatyzacja nie działała w momencie, kiedy pracowaliśmy, byliśmy poza domem i wszystko, a dom temperatura była 38-40 stopni, więc dom się nagrzał na choince i od tamtej pory nigdy w życiu już nie powiesiłam czekoladowego cukierka na choince. Mamy różne inne cukierki, takie bardziej, jak to mówią po polsku, po śląsku szkloki, ale nie cukierki czekoladowe. Tutaj są modne te takie laseczki, laski. Jak będą święta, to Wam pokażę. Są takie laski Mikołaja. No, to jest taka jedna z moich historii, która mnie do dzisiaj bawi, bo nie wiem dlaczego nie przemyślałam, nie przewidziałam w ogóle takiej sytuacji, że po prostu te cukierki mi się roztopią, no bo faktycznie w domu było jak w piekarniku. No, to taka jedna z ciekawostek, co chodzi o mity w Australii. W Australii naprawdę nie jest tak, jak Wam się wydaje, jak to wszystko ładnie wygląda w różnych opisach. Izolacja społeczna. Kochani, nie będę już więcej mówić na ten temat, bo mówię o samotności i tęsknocie. Każdy emigrant to przechodzi, ale nie jest tak, że jesteśmy izolowani tutaj. Nie ma czegoś takiego. Są polskie kluby, jest polski kościół, są różne, ja już nie mówię o samych Polakach, ale jest mnóstwo innych klubów australijskich, włoskich, hiszpańskich. Można naprawdę poszukać sobie takie grono znajomych. Nie muszą być to tacy typowi Australijczycy, bo na początku każdy ma barierę językową. Każdy ma ten taki krok do tyłu, że nie czuje się pewnie, jest na nowym gruncie, więc to jest zrozumiałe. Ale nie możecie mówić, że jest izolacja społeczna. Absolutnie nie. Ja w to nie wierzę. Dużo osób mówi, że tak. Przede wszystkim, jak tu przyjeżdżacie na różne wizy, czy przyjedziecie na różne wizy, to po pierwsze, albo jesteście na wizie studenckiej, gdzie spotykacie studentów w szkołach, poznajecie nowych ludzi, nowe kultury, nowe społeczeństwo, albo jesteście na wizach pracowniczych, więc macie z automatu przydzielonego pracodawcę, gdzie również musicie funkcjonować między ludźmi. I od tego się to zaczyna. Od tego się to zaczyna. Nie możecie powiedzieć, że w Australii jest izolacja społeczna. Nie, nie, powolutku, małymi krokami do wszystkiego można dojść. Ja wiem, że na początku chcielibyśmy wszystko tu i teraz. No nie zawsze to tak się udaje, ale mówię, na pewno nie można powiedzieć, że jest izolacja społeczna. Są kluby, są spotkania, są festiwale, przenajróżniejsze, ludzi jest mnóstwo wkoło, tylko po prostu trzeba być otwartym do ludzi. Trudności adaptacyjne to jest następny mit. Moje początki, no słuchajcie, ja na lotnisku w Perth cieszyłam się jak dziecko, że dopięłam swojego, że jestem tu w tej Australii w ogóle. No ale wiadomo, że na początku już było ciężko, no bo wszystko obce, inny przysmak, inny język. Ja w ogóle zresztą nie miałam języka angielskiego, więc dla mnie to już w ogóle było nieporozumienie, co ja tutaj robię. Słuchajcie, błędy, które popełniałam na przykład w sklepie. Dobrze, że były samoobsługowe, to czasami wzięłam, kiedyś nie było, to 17 lat temu, translator na komórce, że sobie przyłożysz i ci przeczyta. Nie, trzeba było wyklepać w jakimś elektronicznym małym translatorze, gdzie jeszcze zasób słów było 1000 na przykład i nie wszystkie wyrazy były opisane, tym bardziej, że Australia również ma swój slang, który również jest całkowicie inny angielski niż w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych. No więc, wiecie, przeszłam swoją drogę życia tutaj i to naprawdę mnie nauczyło. To był hardcore, naprawdę, uwierzcie mi. No i na przykład, nie chodziłam do sklepu, gdzie mnie obsługiwano, no bo nie umiałam nic powiedzieć, więc chodziłam do właśnie Woolworthsa, do Colesa, tam, gdzie mogłam sama wzrokowo zobaczyć, co gdzie jest i jak się co nazywa i za ile kosztuje, niż pani by mi na przykład chciała powiedzieć,
w czym może mi pomóc albo czego potrzebuję. Właśnie takie przykłady, takie proste z życia wzięte, przynajmniej to są moje przykłady, z którymi ja sobie musiałam poradzić i sobie poradziłam. Było ciężko, ale dałam radę. Więc tak jak mówię, dla chcącego nie ma nic trudnego. Słuchajcie, opowiem wam jedną taką historię. Ja byłam, jak wiecie, na wizie studenckiej. Przyjeżdżali tutaj ludzie na wizę studencką. Słuchajcie, z bardzo małym zasobem gotówki. Kiedyś Australia jeszcze tego tak nie sprawdzała, jak sprawdza to teraz. Ale mieli na przykład 1000, 3, 5000 dolarów i nieopłaconą szkołę, nic nie wynajęte. Przyjechali z jedną walizką, jak wszyscy. Tyle, ile można było zabrać do samolotu, tyle się zabrało. Mm. I słuchajcie, ci ludzie przyjeżdżali na wizę studencką z 5000, przyjmijmy 5000 dolarów i myśleli, że wystarczy, żeby opłacić szkołę, żeby opłacić mieszkanie, pokój i jeszcze coś do życia. Słuchajcie, ci ludzie myśleli, że mając 5000 dolarów, wystarczy im to nie wiadomo na jak długo. Musieli zapłacić szkołę, musieli wynająć mieszkanie, jakiś pojazd, czymś, żeby się poruszać, choćby rower za 200-300 dolarów. Ale też były potrzebne, bo transport również tutaj kosztuje, nie jest za darmo. Za darmo jest tylko, jeżeli dostaniecie się do centrum, do city. I w city macie żółty, zielony, to zależy są one darmowe, to prawda. Ale transport, oczywiście na wizie studenckiej również są też ulgi. To nie jest tak, jeżeli jesteś studentem, masz te ulgi, co chodzi o transport. Ale wracając do tych ludzi, najgorsze z tego wszystkiego jest to, że niektórzy nie chcieli słuchać rad. Zamiast zrobić kurs jakiś w zawodzie, który był potrzebny, to oni woleli chodzić na język angielski. Tak jakby na tym kursie zawodowym nie uczyli się angielskiego. Dla mnie to było bardzo nielogiczne myślenie i co niektórzy przyznali mi rację, że jedno z drugim się łączy. Można połączyć język angielski i kurs zawodowy i złapać to w jedną całość. Nie słuchali. Nie słuchali. Wybierali się na angielski, no bo wiecie, na angielski, na wizie studenckiej nie mieliście prawa aplikowania o permanent resident. I tak jest chyba do dzisiaj. Musicie ukończyć tą szkołę i jedyną opcją po takiej szkole, która jest zapotrzebowanie w Australii, możecie tylko i wyłącznie poszukać sobie sponsora, który w tym właśnie z wyuczonym zawodzie was ktoś przyjmie do pracy. Tak się stało w moim przypadku. Osoby, które pracują 20 godzin tygodniowo, te osoby jeszcze nie słuchają. Nie słuchają rad innych. Na przykład, nie mówię o sobie, bo ja miałam inną sytuację. Ja tu byłam z dziećmi. Ja nie angażowałam się w pewne kwestie, bo nie miałam na to czasu. Musiałam się zająć swoją rodziną, ogarnąć swoją wizę. To było coś, ale spotykając różne osoby, próbowałam doradzać, próbowałam mówić, jak ja to przeszłam, od czego zaczęłam, z kim byłam. Ludzie nie słuchają. Nie, ludzie myślą, że wiedzą lepiej. No i co się potem dzieje? Zrobili ten kurs angielskiego. W międzyczasie złapali sobie jakiegoś sponsora, czy co kogokolwiek, jakąś firmę.
uznali swój zawód z Polski, z czego Australia oczywiście częściowo tylko uznała. Dalej chodzi na wizę studencką jako język angielski. Mówiąc: słuchaj, zamiast angielskiego idź do jakiejś szkoły zawodowej, zrób sobie jako backup, czyli jakieś takie zabezpieczenie, w razie czego pójdziesz na jakiś inny zawód. Nie. On ma już sponsora, jeden z drugim, już będzie wszystko dobrze. Okazało, niestety, ale właśnie Immigration nie wyraziło zgody. Nie powiedziało, że na to miejsce, na ten zawód mogą być przyjęci Australijczycy i absolutnie na przykład nie ma takiej potrzeby, są ludzie, są wykształceni tu w Australii i pierwszeństwo mają Australijczycy. No i co w tym momencie? Nie masz szkoły, jesteś dalej na angielskim, więc co robią? Co robi Australia? No nic, daje ci 28 dni do wylotu. 28 dni do wylotu, no to jest zamknięcie swoich spraw w Australii z wizy studenckiej i dziękuję, wylot do Polski. Niektórzy próbują odwoływać się do Trybunału. Trybunał daje na to jeszcze 2 lata, tak. Sprawy w Trybunale chodziły, co chodzi o studencką wizę, 2 lata. No i co? Nie dostali. Trybunał odrzucił. I co usłyszałam od tych ludzi? To Australia ich oszukała. Słuchajcie, jak ja słyszę, że Australia kogoś oszukała, no to ich oczekiwania były naprawdę nierealne. Australia nie daje złotych tac. Inaczej kończy z biletem powrotnym i z pretensjami. Do wszystkich, tylko nie do siebie. I to jest przykre. Ludzie, słuchajcie, czytajcie, dowiadujcie się, bo wcale tak nie jest. I na każdej jednej wizie musicie mieć, każdy musi spełnić każdy jeden punkt, który Australia wymaga. Jeżeli jednego Wam brakuje, nie macie opcji zostania tutaj. Australia automatycznie to odrzuci. Taka jest Australia. Australia ma krótkie, ale konkretne pytania i odpowiedzi. To też tak nie do końca, bo to też zależy, nie chodzą do agentów. Ja na przykład byłam przez agenta. Na początku szukałam Polaków, chciałam z Polakami, było mi lepiej, ten angielski był taki słaby. Nie. Później okazało się, że w sumie mój pracodawca znalazł australijską firmę. Poszłam na 2 czy 3 spotkania. Powiedzieli mi krótko: to i to musisz mieć. Nie masz tego, nie mam o czym rozmawiać. I koniec tematu. I każdy jeden agent emigracyjny Wam to powie. Więc nie trzeba być alfą i omegą, żeby wiedzieć, czy to nam wyjdzie, czy nie. Słuchajcie, ja się rozgadałam. No, sorry. Dobra. Następny mit. Kangury skaczą po ulicach. No oczywiście, że skaczą. No ale nie w centrum Perth, kochani. Kangury w Percie znajdziecie w mini zoo, w zoo, w parkach oraz poza obrębem Perth. Albo w buszu. Coś niejednokrotnie już żeście widzieli. Ale w centrum nie. Wszystko w Australii jest niebezpieczne. No słuchajcie, tego mitu to nie mogę po prostu odpuścić. Muszę Wam o tym powiedzieć. Ja wiem, że słuchacie różnych vlogerów na temat Australii, macie swoje opinie i swoje doświadczenia, ale ja mówię z mojego punktu widzenia. Wszystko w Australii jest śmiertelnie niebezpieczne. Pająki i węże są oczywiście, ale rzadko je widzimy. Bardziej wkurzają komary i muchy. To jest najniebezpieczniejsze, tak naprawdę, dla każdego chyba tutaj w Australii człowieka. Ile ludzi pisało do mnie? Słuchajcie, napiszę, przeczytam Wam. Ile ludzi pisało do mnie? Basia, uważaj na te pająki. Tam wszystko chcecie zabić. A prawda? Najbardziej groźne zwierzęta w Perth to muchy.
muchy i komary. Potrafią być tak upierdliwe, że masz ochotę uciekać szybciej niż przed wężem. Naprawdę. A pająki są w ogrodach. No trzeba używać rękawic, na przykład w ogrodzie, sprawdzać, czy na przykład gdzieś tam w butach nie mamy. To nic ciężkiego. Rzadko się to zdarza. Ja osobiście jeszcze nigdy nie znalazłam ani w rękawicach, ani na przykład w jakiejś odzieży. Nie miałam takie. W łazience zdarzają się i to takie długie, z tymi długimi nogami. Takie same mamy w Polsce. Żeby te owady czy mrówki. Mrówki też są wkurzające. Słuchajcie, tak wkurzają przez lato, że masakra. Cały paving mi, cały ten mi wyciągły, jak to się nazywa? Cały piasek mi wyciągły do zewnątrz. Tak się kurczę bunkrują pod moim backyardem. No i co? I co mam z nimi zrobić? Podsypuję je tam od czasu do czasu różnymi środkami, które wyczytam. No ale czy pomogą? Co roku wracają, więc chyba nie za bardzo. No ale co zrobić? To jest Australia, no trzeba się do tego przygotować. No więc spokojnie. Co chodzi o pająki? One naprawdę w większości tych pająków one nie gryzą. Gryzą raczej bardziej naszą psychikę niż faktycznie. Oni się bardziej boją nas niż my ich. Australia to nie bankomat. To kraj, gdzie można dobrze żyć. Ale trzeba pracować systematycznie i z głową. I powiem wam tu jeszcze jedną historię z mojego właśnie doświadczenia. To mnie i mam coś tutaj, co mnie naprawdę irytuje. Bo wiecie, oglądam innych vlogerów i często słyszę, Australia jest beznadziejna, nic tu się nie da, wszędzie drogo, człowiek się nie dorobi. Ja tutaj cytuję, bo to są właśnie odpowiedzi tych ludzi. A potem okazuje się, że oni byli tu raptem pół roku i myśleli, że wrócą do Polski z walizką dolarów. Bo przywiózł z sobą, to jest wracając do poprzedniego, te $5000 był na Working Holiday Visa albo na Student Visa i myślał, że z góry przeskoczy, że nagle naoszczędzał nie wiadomo ile. Australia to nie bankomat na rogu. Tu trzeba trochę czasu i wysiłku włożyć, żeby stanąć na nogi. To jest życie, a nie bajka o złotym pociągu. I tak jak właśnie tacy vlogerzy liczyli na szybkie wzbogacenie się tutaj w Australii. No i później kręcą takie filmy, że wraca zły i nagrywa filmy, że Australia to najgorszy kraj. A prawda jest taka, że to nie Australia była zła, tylko oczekiwania były z kosmosu. Tylko bez zawodu, planu i pieniędzy na początku. Kończy się to biletem powrotnym. I to jeszcze dobrze, jak go mają. Bo przyjeżdżają, mają wizy na rok, nie umieją sobie poradzić. I to jest naprawdę przygnębiające. I to jeden taki dość ceniony vloger właśnie tak bardzo negatywnie wypowiadał się na temat Australii, gdzie mi osobiście było przykro, chociaż lubię oglądać jego podróże, jego przedstawienie Australii z jego punktu widzenia. No, poruszyło niejednych osób, poruszyło wiele osób. No ale cóż, no tacy są ludzie. Więc tak jak mówię, Australia to nie bankomat. Tu musicie pracować. Nie pracujesz, nie masz. Tak jak wszędzie. Ale Australia daje szanse, ale nie rozdaje ich za darmo. Tu trzeba mieć plan, cierpliwość i mądre decyzje. Tak więc Australia to ani raj, ani piekło. Po prostu życie, tylko że z kangurami, upałem, bez polskiej kiełbasy czy z polską kiełbasą. Dziś postarałam się obalić parę mitów dla Państwa. Napiszcie w komentarzach, który mit najbardziej Was zaskoczył, albo macie inne doświadczenia. Dziękuję za subskrypcję, łapki w górę, no i zapraszam do komentarzy. Dziękuję za oglądanie, za zostanie ze mną do końca. Dziękuję za komentarze,
za to, że jesteście i życzę Wam miłego weekendu i do usłyszenia i zobaczenia za tydzień. Bye.